Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Sylwia. Akurat widzisz, tak dzisiaj nagrywamy następną część, a dzisiaj Kibeho leci akurat. Także to już będzie trochę później. Przynajmniej będziecie wiedzieli, kiedy nagrywaliśmy kolejną część. Troszeczkę tych wizji odnośnie Lourdes, bo tam widziałem w komentarzach się dopytywali o te wizje dotyczące Lourdes. No i troszeczkę o źródełku cudownym weźmiemy. No, zapomniałem pokazać, bo mam kilka litrów właśnie z Lourdes. Tutaj w razie czego. Także jest. Tak więc jesteśmy, witamy po raz kolejny i kontynuujemy ten temat związany z Lourdes i z tym cudownym źródełkiem, prawda? Lourdes, tak, witam wszystkich. Lourdes, La Salette, kto tam jeszcze o coś prosił? Różne. Były jakieś jeszcze, bo tam się pojawiały kwestie dotyczące, że były ZSRR były na przykład objawienia, nie? A tak, to osobny blok dla nich by trzeba stworzyć. Nie przeciągając, bo mamy mało czasu. Mówiliśmy tydzień temu o naszej małej Bernadetce, ładnej dziewczynce. Tylko, że zapomniałam powiedzieć, że badając sprawę objawień Bernadety, które nastąpiły zaraz po La Salette, i nawet źródła podają, że pewien ksiądz, którego Bernadetta znała, porównał ją kiedyś do pasterki, tej dziewczynki z La Salette, więc ona znała inne objawienia, wiedziała o innych objawieniach, a te objawienia w Lourdes na dodatek są niezwykle podobne do innych objawień, które miały miejsce w takiej wioseczce 75 kilometrów od Lourdes, tylko że w 1515 roku. To się chyba nazywa ta miejscowość, ja po francusku nie parlam, ale jakoś Garazon, niedaleko tam od nich, w Pirenejach. Nie umiem wymówić tej miejscowości. Garazon, powiedzmy, że tak się mówi. To było w 1515 roku, tam się Matka Boska też ukazała pasterce, ona się nazywała Anglaise Sagazan. Odwiedziła ją 3 razy, było tam źródełko, to źródełko się później okazało cudownym źródełkiem, nawet Ludwik XIV został tam uzdrowiony. Istnieje do dzisiejszego dnia nawet, po rewolucji zostało otwarte ponownie w 1836 roku. I ta mała pastereczka z tej miejscowości, protoplastka Bernadety, zachowywała się bardzo podobnie do Bernadety. Nawet jadła taki czarny sam chleb jak Bernadetta, a lepiej powiedzieć, Bernadetta robiła to samo, co ta pastereczka. Chodzi o to, że wbrew temu, co się chce nam wmówić, Bernadetka nie była taką gułą, która o niczym nie wiedziała. Znała inne miejsca objawień, wiedziała o innych miejscach objawień i też wiedziała, czym jest niepokalane poczęcie, a nie tak, jak się twierdzi, że nie. Problem jest z tym, że Bernadetę uznano za jedyną wizjonerkę z Lourdes, a ona miała konkurencję i to nie lichą konkurencję. Najpierw opowiem o takiej poważnej kandydatce zupełnie pominiętej. Nie wiadomo dlaczego. Ona się nazywała Marie i teraz, nie wiem, Kuresz chyba, tak się na nią mówi. Jest tak samo przekonująca jak Bernadetta, a jeśli nie lepsza nawet. Ma bardzo podobną relację i też czuła potrzebę odwiedzin groty. Była sierotą, miała około 30 lat i pracowała jako służąca u burmistrza w Lourdes, u pana Lacade, powiedzmy, tak się to wymawia. Cały dzień w tym domu pracowała. Opiekowała się dziećmi, sprzątała, robiła zakupy, gotowała. Ogólnie opinia o niej była taka, że była bardzo skromna. Oczywiście była analfabetką, podobnie do Bernadety. Choć Bernadetta nie aż taka. Ta z kolei była analfabetką całkowitą. Już nieważne od tego, czy ludzie wierzyli w to, co ona mówiła, że widziała, czy nie wierzyli w jej wizję, ale każdy uważał ją za osobę uczciwą i pobożną. I ona zawsze mówiła, że Matkę Boską kochała od dziecka. I kiedy zapytano Bernadetę,
czy jeszcze ktoś oprócz niej widział Maryję, to właśnie Bernadetta sama powiedziała, że jest jeszcze służąca burmistrza, która też ją widziała. Ostatniego dnia, kiedy ja ją widziałam, jakoś tak 16 lipca. Choć daty się nie zgadzają, ale coś w tym jest. Był taki ksiądz Cross, który zbierał dane, tam informacje na temat tego, co się wydarzyło w Lourdes i osobiście zapisał relację właśnie tej Marii. Ona mówiła, że kiedy pierwszy raz usłyszała o Bernadecie, ludzie mówili jej, że Bernadetta w grocie stała jak zaczarowana, a nawet jak szalona wyglądała. I ona sama przyszła do tej groty pewnego ranka. I tak samo chciała coś zobaczyć. Tak jak każdy, kto do tej groty przychodził, widział Bernadettę w transie, każdy przychodził w jakimś celu, każdy chciał coś zobaczyć. Ona mówi, że 17 kwietnia zaszła do groty i tu jest właśnie data, się nie zgadza z Bernadettą, ale Bernadetta potwierdziła, że ona też coś widziała. I ona mówi, że poszła do tej groty, żeby się pomodlić, choć nie chciała iść. Została namówiona przez innych. Kiedy poproszono burmistrza, żeby dał jej tam trochę wolnego, wtedy dopiero wyszła z domu i dotarła do groty. Było tam już 3-4 osoby, może nawet więcej. Było to po południu i ta Marii mówi, że ustawiła się twarzą do niszy, gdzie Bernadetta widziała tę postać, która jej się objawia. Około 10 kroków dalej i zaczęła się modlić. I mówiła się, bardzo pobożnie odmawiała różaniec. I jeszcze nie skończyła różańca, kiedy patrzyła cały czas w tę niszę i zobaczyła coś na kształt ludzki, ale bez żadnej poświaty. Ani w trakcie, ani później, ani przed, ani z tyłu. I bardzo się tym zdumiała, bo nie wiedziała w ogóle, ani zapomniała, gdzie jest, co się dzieje, choć była przeszczęśliwa, bo wiedziała, że jest w grocie, prawda? Ta postać, którą widziała, ona potem opisała, że mogła mieć 15 lat i ubrana była cała na biało, czyli tak jak pierwotnie mówiła Bernadetta, że była to postać taka ubrana na biało. Kiedy zniknęła, ona otrząsnęła się do Marii i patrzy, stoi z innymi kobietami, ale nikt tam niczego poza nią nie widział. Wróciła do domu i to jest dziwne, to samo zjawisko było, jak pamiętacie, w Medjugorje z Wicką. Ona wróciła do domu i czuła potrzebę płaczu, po prostu płakała, wykonując swoją pracę. Wicka rzuciła się na łóżko i płakała, a ta z kolei, bo była obowiązkowa, pracowała i płakała. I oczywiście zadawała sobie też pytanie, co to może być, czy to może demon, a może jakieś opętanie, nie wiadomo co. Nawet nie zakładała, że jest to Matka Boska. Nie myślała w ogóle tam wrócić, ale wróciła w kolejnym tygodniu. Dlaczego? Bo poczuła wewnętrzny przymus, żeby tam pójść. Poszła przed świtem, przed mszą, sama była, nie bała się, ustawiła się w tym samym miejscu, uklęknęła, odmówiła różaniec i kilka minut później, nie wiadomo jak, znowu zobaczyła tę postać. Całkiem wyraźnie. I wtedy już mówi, że była w długim, białym welonie, który sięgał do ziemi i widziała trochę blond włosów tej postaci. Szeroko rozstawione, szeroko otwarte niebieskie oczy, uśmiechające się, takie uśmiechnięte. Z wyjątkiem momentu, kiedy powiedziała do niej, módl się za grzeszników. Marii mówi, że nie wiedziała, jak długo to trwa, 2-3 minuty, nie miała poczucia czasu, postać ta zniknęła. I ta postać też powiedziała do tej dziewczyny, że ma brać wodę 3 razy. Bernadetta też, która uwierzytelniła wizję Marii, zgodziła się z nią, że ta wizja była blondynką o niebieskich oczach. To oczywiście ja już pomijam fakt, że prawdziwa Maria jest postacią historyczną. Na pewno niebieskich oczu nie miała, była ciemnej karnacji i oczy miała na pewno czarne. Na pewno nie blondynka. Wybijmy to sobie z głowy. Nie była Nordyczką. No nie będziemy się kłócić, ale ta Bernadetta też mówi, że tak, blondynka, niebieskie oczy, tak. Dodam, że byli lekarze, którzy badali Bernadettę w czasie objawień, twierdzili, że jest to osoba zaburzona, jest chora psychicznie, powinna być izolowana.
ta Marii mówi, że najpierw mówiła, że wyglądała jak ktoś. Najpierw mówiła, to wyglądało jak osoba, a potem już, że to 14, tam 15-letnia, a potem już ma welon, a potem już blond włosy, niebieskie oczy. Co jest interesujące, ona zachowywała się dokładnie tak jak Bernadetta w tych swoich ekstazach, tylko że miała w sobie więcej radości. Pewnego razu ona widocznie w tej ekstazy tam wpadła w taką ekstazę, że jej przyjaciółka Antoinette, chyba tak, Antonina po prostu, trzymała ją, ona wydawało się, że ona chce się rzucić do rzeki, żeby dostać się do tej groty. Ona ją trzymała w pół, żeby do rzeki nie wpadła, bo się utopi. I dziewczynka, ta jej przyjaciółka mówi, że czuła jej, ona się zmagała z nią strasznie, czuła jak jej serce wali, jak ona się tam chce wyciągnąć, wygibała się, żeby się wydostać. Co ciekawe, ludzie, jak to ludzie wredni, obserwowali całość z pewnego oddalenia i nawet mówili, puść ją, jak przekroczy rzekę i się nie utopi, to będzie cud. Dzisiaj to by, wiesz, nagrywali z komórek, nie? No ale na szczęście ta jej przyjaciółka mówi, że gdyby Matka Boska chciała, żeby ona przepłynęła rzekę i poszła do tej groty, to by tak zrobiła, a wyrwałaby ją z ramion. Ale tak się nie stało. I później, zaprzeczając wizją tej Marii, właśnie ten fakt podawano, że ona zachowała się jak szalona, że się jak opętana, trzeba było ją trzymać, żeby nie wpadła do rzeki. A na Bernadette, która sobie gnijącą ziemię i trawę wkładała do buzi i tarzała się w błocie, to nie, to Bernadetta może, prawda, nie jest szalona. Ta sama Marii wygłosiła nawet jedną lub dwie przepowiednie, że jedno dotyczyło tego, że jakieś tam umierające dziecko wyzdrowieje i rzeczywiście wyzdrowiało. I okazuje się, że ona się cieszyła szacunkiem i sympatią, chociaż on nigdy nie została formalnie przesłuchana w sprawie tych objawień w Lourdes. Jej wizje zostały absolutnie odrzucone. A teraz Bernadetta. A Bernadetta, zaraz potem opowiem o innych jeszcze osobach. Ta Marii to jest tylko taka, która jest konkurentką Bernadety, bo jest nawet lepsza jest od Bernadety. I ma list żelazny od Bernadety. Ale było więcej ludzi, którzy tam coś widzieli. Natomiast sama Bernadetta po jakimś czasie zaczęła opowiadać taką rzecz. Oszołomiona spojrzałem przez strumień młyński na niszę nad jaskinią w skale Massabielle. Krzew róży na skraju niszy kołysał się na wietrze. To było wszystko, co się poruszało. Wszystko inne było nieruchome. Z jaskini wyłonił się złoty obłok i zalał niszę blaskiem. Wtedy na skraju stanęła dama, młoda i piękna, o takiej urodzie, jakiej jeszcze nigdy nie widziałam. Uśmiechała się do mnie, dając mi znak, abym podeszła bliżej, tak jakby była moją matką i dawała mi do zrozumienia, żebym się nie bała pewnie. Dama była ubrana na biało, z białym welonem i niebieskim pasem w talii. Na dodatek miała różaniec z białych paciorków na złotym łańcuszku na prawym ramieniu. W ten zimny, zimowy dzień jej stopy były bose, ale na każdej stopie złota róża promieniująca ciepłem lata. Ta relacja z pierwszej wizji w ogóle się nie zgadza z tym, co Bernadetta widziała. Bo ona opisywała, tak jak już wiemy, to coś, co widziała jako coś białego. Na dodatek Bernadetta, jak wróciła do domu i opowiedziała, że miała jakieś widzenia w grocie, dostała lanie i łomot w domu, zabroniono jej wychodzić. Nigdy nie powiedziała, że widziała Maryję Pannę. Mówiła, że widziała coś w kształcie białej damy, proboszczowej tak mówiła. I już wtedy to już była dama, nie to coś, ale już dama, ale biała. No niby to już coraz lepiej zmierza do jakiejś postaci. Dopiero kiedy ją naciskano, żeby powiedziała, co ty tam widzisz, to coś białego. Mówiła wtedy na to, że to jest akero i po takich naleganiach dopiero, że kształcie dziewczynki, ale ona nigdy nie używała rodzaju ani żeńskiego, ani męskiego. Po prostu mówiła, że to jest to. A że naciskano, że to Matka Boska, no dobrze, no to dziewczynka.
a nawet proboszcz, którym ona była bardzo związana, Peyramal, chodzą różne takie plotki, że on miał na nią niewielki wpływ. Ale on ją kiedyś na początku zapytał, czy ona zna te historie o wróżkach i czarownicach, o takich tych donzelach, które się tam pojawiają, że ludzie chodzą i składają im jakieś ofiary, sugerując jej, że może ona właśnie to coś tam widziała. A Bernadetta powiedziała, że nie, ona nie zna takich historii. A kłamczucha, po prostu kłamczucha, bo wszyscy te historie znali. Na dodatek później, kiedy już ją ksiądz Jacquin zapytał, czy ona w ogóle cokolwiek widziała, powiedziała, że nie mówię, że widziałam Najświętszą Pannę. A on do niej, czyli nic nie widziałaś? Ona, nie no, coś tam widziałam. No to co widziałaś? No coś białego. Ale coś, czy kogoś? I wtedy ona mówi, ta rzecz, to ekero, to ma kształt małej dziewczynki. Ale nie mówiła, nigdy nie, ona sama nie opisała tego jako męskiego czy żeńskiego. Używała, jak już mówiłam, rodzaju nijakiego. I tylko na samym wstępie, żeby nie było, że to jest jedyna, która miała tam widzenie. Rzeczywiście przy pierwszym objawieniu ona była, tylko ona tę postać widziała, ale potem to przynajmniej 30 osób jeszcze tam coś widziało. I mamy już, to już by było, poprzednim razem omówiliśmy pierwsze objawienie, teraz jest czwarte objawienie, 19 lutego. Postać podobno powiedziała, że ma zostawić tam świecę, ale rzeczywiście to ciotka Bernadette zapytała o tę świecę. Podczas piątego objawienia nauczyła ją podobno modlitwy, którą miała odmawiać. Tej modlitwy nie zapisano i nikomu jej nie powierzono, bo jak pamiętacie, ona kiedyś przyszła z kartką i z długopisem i ta postać się zbliżyła, ale nie chciała powiedzieć, kim jest. 21 lutego już rodzice obiecali władzy, że ona już więcej do tej groty nie pójdzie, na co oczywiście nie mogła się powstrzymać. Ona czuła wewnętrzny przymus, żeby tam chodzić. 22 nic się nie działo, 23 lutego ta zjawa pojawiła jej tajemnice, których nie może nikomu wyjawić. Fatima się tutaj kłania. 24 lutego kazała się modlić za grzeszników i uwaga, powiedziała Bernadecie, że ma jeść trawę rosnącą pod grotą. Czyli taka weganka. Nie wiem w jakim celu, ale kazała jej tę trawę jeść. Od tego momentu za każdym razem, gdy Bernadetta odwiedzała grotę, to powtarzała tę samą czynność. Przypomnę tylko, że ta grota to było coś takiego jak wysypisko śmieci, jakieś składowisko. Tam się w ogóle obrzydliwe było. Nawet mówią, że tam jakieś odpady chirurgiczne leżały w tej grocie. Takie miejsce do wyrzucania śmieci. I ten okres niemal codziennych wizji znamy jako święty tydzień, święty Kinzena, to nie tydzień, tylko tę świętą dwutydzień. Oczywiście sensacja, się zaczyna sensacja. 25 lutego, 9 to jest 9 objawienie, no i właśnie już idziemy do twojego źródełka. To jest właśnie takie dziwny dzień. Było obecnych wtedy około 300 osób. Było zimno. Ta postać nakazała jej się napić wody, umyć się w tej wodzie i zjeść zioła, które tam rosły dookoła. Podobno Bernadetta była zdezorientowana i poszła się napić do rzeki. A ta pani zawołała ją i wskazała miejsce pod grotą po lewej stronie. I tam Bernadetta według oficjalnej wersji zaczęła kopać komadołek, jeść zioła i następnie odkryła wodę. Jeszcze o tyle dobrze oficjalna wersja podaje, że dopiero za czwartym razem napiła się tej wody, bo była błotnista, za czwartym razem się napiła. Co ciekawe, kiedy to objawienie się skończyło, Bernadetta powiedziała, nie wiem dlaczego zniknęła i poszła sobie do domu, tak jakby nic. A co się tam działo? Bernadetta mówi, że widziała trochę brudnej wody, włożyła rękę, nie mogła jej nabrać, więc zaczęła tam grzebać w tej wodzie. Ta woda była mętna, 3 razy ją wylała i za czwartym się napiła.
Czyli Bernadetta nie odkryła źródła, to źródło już tam było. O tym źródle mówili też, co prawda rybacy, którzy tam chronili się, mówili, że nie ma tam źródła, ale rolnicy, którzy się tak samo chronili w tej grocie, twierdzili, że było tam takie źródełko, ale ono w tych śmieciach zostało jakoś przyładowane, ono się czasem pojawiało, czasem się nie pojawiało. Ludzie mówili, że Bernadetta zachowywała się tak, jakby czegoś szukała. Ona nie wydawała żadnego dźwięku, ale poruszała ustami, więc nikt nie wiedział, czego ona tam szuka. Ona tak się tulała potem po tych kątach i kiedy zobaczyła kałużę, zaczęła w tej kałuży grzebać, potem sobie błotem umazała twarz, zjadła rośliny, tarzała się. Ludzie potem pomogli odgrzebywać wodę w tym samym źródełku i wtedy ono wybuchło, prawda, jako prawdziwe źródło, bo zostało oczyszczone ze śmieci. I niektórzy mówią, że ludzie, którzy tego dnia towarzyszyli Bernadecie, oni też pili tę brudną wodę, a inni patrzyli z przerażeniem i twierdzili, że Bernadetta wyglądała po prostu jak szalona, że jak postradała rozum. No i to jest cała historia z tym źródełkiem, z którego płynie cudowna woda, a jak się okazuje, tej woda cudowna nie jest. Tak naprawdę. Chcesz coś dodać na temat źródełka? Tak, kilka rzeczy chciałbym dodać do tej całej groty i do tych całych wizji, bo ty powiedziałaś, że tam sobie badano troszeczkę Bernadettę. W ogóle to nie jest tak hop-siup, że te objawienia Bernadetty to były takie zarąbiste, że nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Bo no nie, ona była badana przez psychiatrów. Masa wątpliwości na wielu płaszczyznach ogólnie, między innymi. Ja o kilku takich rzeczach chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, stan zdrowotny w ogóle Bernadetty to też był dosyć ciekawy. Ona podobno astmę w ogóle miała. Ona miała astmę, ale ona potem, jak była już w zakonie, wpadała w szały i mówiono, ona sama mówili, że to jest szatan, który ją tak rzuca. Ona potrafiła wybuchać gniewem, izolowała się od ludzi. Tak, więc po prostu jeśli chodzi o stan psychiczny w ogóle Bernadetty, to niektórzy w ogóle tacy krytycy albo sceptycy, oni sugerowali coś takiego, że ona cierpiała na problemy zdrowotne, psychiczne, no i tak naprawdę na skutek tego, że i astma, i te kwestie psychiczne mogły mieć wpływ na jakieś te, nazwijmy to, objawienia. To jest coś ciekawego. Jeśli chodzi o kwestie tych całych uzdrowień przy tym źródełku, bo ja, tak jak już powiedziałem, zawsze są tam pielgrzymki Maltańczyków, no nie, do Lourdes z chorymi, bo to źródełko jest rzekomo zdrowe. No ja patrzę na to troszeczkę też, wiesz, przez takie palce, dlatego że część lekarzy w ogóle później, jak badano te osoby, które rzekomo przy tym źródełku były uzdrowione, to twierdziło, że prawdopodobnie przynajmniej połowa z nich to wyzdrowiała i to był efekt naturalnego zdrowienia, tak naprawdę. Ale jeśli chodzi o te źródełka, pozwól, że ci przerwę, to w tamtych warunkach, jakich żyła Bernadetta, ludzie nie mieli pojęcia o bakteriach, o zarazkach, o takich rzeczach. Wody były zanieczyszczone, oni pili te wody i chorowali. Kiedy gdzieś tam odgrzebano jakieś źródło czyste, niezanieczyszczone, pito z tego źródła i nagle przechodziły biegunki, przechodziły choroby, uznawali, że ono jest cudowne. No, to było po prostu czyste źródło, jeszcze nie zanieczyszczone. Coś jeszcze ciekawego wam powiem, bo ogólnie jeden z głębszych takich problemów, który istniał odnośnie tych objawień w Lourdes, to jeżeli zaczniemy sobie czytać te objawienia, co ta Matka Boska tam mówiła w tym Lourdes tej Bernadetce, to się okazuje, że tam była bardzo dużo taka manifestacja tej Matki Bożej i to w ogóle budziło wiele wątpliwości, bo przede wszystkim wśród teologów, dlatego że czy protestanci, czy też załóżmy niektórzy krytycy katolicy zarzucali, że te objawienia, ja powiem tak, jest podaż, jest popyt, tak? Czasami pewne osoby w pewnym okresie czasu zostaną uznane za święte, a jeżeli urodzą się w innych latach, to nie zostaną uznane za święte, tak? Na przykład taka była dosyć znana sprawa, nie pamiętam dokładnie jak się ta święta nazywała,
która była benedykowana, bo chciano ją zmusić do aborcji, ona nie dokonała aborcji, no i przy porodzie umarła, no i obwołano ją świętą i tak dalej. Oczywiście, bo było bardzo nagłośnienie, potrzeba nagłośnienia kwestii dotyczących aborcji. Akurat ona trafiła się w tym okresie, no i akurat wzięli ją na tapetę, gra gitara, obwołali. Podobnie też pewne rzeczy, na przykład... Ale ona przynajmniej na heroiczność cnót swoich została wyniesiona. Nie miała wizji, nie wiadomo czego nie potrafiła sama nazwać i bała się, tak jak Bernadetta, nazwać Matką Boską, mówiła Akero. Kiedyś no, siostrze Gabrieli, jak już mówiłam, przyznała się, że jak pierwszy raz to zobaczyła, to jej się wydawało, że to diabeł, że jak miała przed śmiercią, śniła jej się ta grota, to ona wrzeszczała w nocy ze strachu. Wiesz, to jest kwestia tego typu, że tutaj na przykład okazuje się, że teologowie, jak się wzięli za te objawienia w Lourdes, to przede wszystkim powiedzieli, że troszeczkę te objawienia były po to, żeby wzmocnić kult maryjny w sposób troszeczkę, żeby było ciekawie, taki nawet i niezgodny z nauczaniem Biblii, bo promował dosyć przesadną część Maryi, przysłaniając jednocześnie Jezusa w tych objawieniach, tak? I na rękę był papieżowi, który akurat dogmat ogłosił niedawno. Oczywiście Pius IX przykładowo, bo to jest taki troszkę kontrowersyjny fakt, że ta Matka Boska miała objawić się oczywiście jako to niepokalane poczęcie, czyli oczywiście w tej terminologii teologicznej to zostało ogłoszone dopiero w 1854 roku przez papieża Piusa IX. Natomiast szczerze mówiąc, wielu sceptyków twierdzi, że była bardzo duża presja teologiczna albo wpływy w tamtym okresie, bo nie zapominajmy o tym, że Lourdes tak naprawdę było miejscem silnie katolickim, gdzie temat... Tam te objawienie zostały zatwierdzone już 4 lata po. Zgadza się, ale ten teren był bardzo silny katolicki, więc to też znowu jesteśmy w domu. Na zasadzie, jak ja to mówię, tak jak wtedy, żeśmy się zastanawiali ostatnio odnośnie mojej Faustyny czy Mateczki Kozłowskiej, tak? Czy Mateczka Kozłowska coś wiedziała, czy nie wiedziała? I się robi z niej głupią, że ona nic nie wiedziała i nagle objawienia przychodzą i ona nagle się dowiaduje. No nie, no ludzie, przecież ja mieszkam w Płocku, jak widzę jaką wielkość Płock wtedy miał, jak miał w 1900 roku chyba 30 000 mieszkańców i to wszystko było wokół Starówki skupione i tak dalej. No nie było bata, żeby Faustyna o tym nie wiedziała kompletnie. I tak samo w mojej ocenie też nie było bata, żeby tutaj Bernadetta w jakimś tam stopniu nie wiedziała o tych kwestiach dotyczących niepokalanego poczęcia. Nie, do tego zaraz dojdę. To nie, ona na pewno wiedziała. Już choćby z tego pobytu, kiedy ogłoszono dogmat, ona mieszkała wówczas u rodziny osobno, gdzie pracowała. I tam wydawano broszurki niepokalanego poczęcia, ona chodziła do kościoła na święto niepokalanego poczęcia, był medalik z Matką Boską i Bernadetta mówiła, że jak ona się przedstawiła, że jest niepokalane poczęcie, to przybrała taką pozę jak na medaliku. Ludzie, którzy się tam gromadzili wokół Bernadety w grocie, też modlili się do niepokalanego poczęcia. Nie, ona wiedziała dobrze. Ja też jeszcze jedna rzecz, nie powinienem ci brać przeszkadzać, bo tutaj właśnie wiesz, w tych komentarzach pod Kibeho się pojawiła kwestia, że ty tak jak pyza na polskich dróżkach, no nie? Bo tam ktoś napisał w kwestii, że ciebie łyżkami można jeść. To dziękuję. Ale chciałam powiedzieć, jak wrócę do 1 marca, że jeśli chodzi o to źródełko, to akurat 1 marca pojawiła się tam pani Katarzyna Latapi i twierdziła, że zanurzyła swoje dziecko w tej wodzie. Dziecko miało mieć sparaliżowane ramię i odzyskało sprawność. I to było pierwsze z uznanych uzdrowień, które miały miejsce w Lourdes. Powiedzmy. 2 marca to już jest wersja typowo kościelna. Ta postać mówi: idź powiedz, żeby tu przyszli księża w procesji, żeby zbudowali kaplicę. Bernadetta poszła do proboszcza, on ją powiedział, że z kłęczuchą, w co nie wierzę, bo ten proboszcz był, chyba że potem uwierzył, bo on był silnie z nią związany.
kazał Bernadecie wrócić do groty i zapytać jej, jak się nazywa ta postać. I co dziwne, jak Bernadetta mówi, że ona za każdym razem, jak pytała, jak się nazywa, to ona się, w oficjalnej wersji jest napisane, że się uśmiechała, a ona się po prostu śmiała. Nie wiem, czy szyderczo, czy chichotała, ale śmiała się. Nie uśmiechała się, tylko się śmiała. I 4 marca, 3 marca nic się nie dzieje, 4 marca on znowu ją pyta, kim jesteś, ona się znowu śmieje. I co ciekawe, ta zjawa kiedyś zganiła Bernadetę za to, że używa różaniec przyjaciela, a nie swój, tylko czyjś. W relacji w gazecie z widzenia o widzeniu z 4 marca napisano, że Bernadetta widziała damę, tę panią, tak jak wcześniej, ale ta pani w ogóle nic do niej nie powiedziała, ponieważ była zła z tego powodu, że ludzie nie wierzą w objawienia. Czyli tak nafąfała się po prostu i się nie odzywała. No nie wiem. Niektórzy twierdzili, że to wcale nie jest żadna Matka Boska, tylko taka jedna bardzo pobożna dziewczyna, która zmarła, Eliza Latapi. Ona zmarła przed objawieniami i ona właśnie w trumnie ubrana była na biało i przewiązana była niebieskim pasem. Dokładnie tak jak ta postać, więc niektórzy podejrzewali, że to nie Matka Boska, tylko to duch tej biednej Elizy tam się pojawia. I w końcu nadchodzi 25 marca. Bernadetta twierdzi, że to objawienie trwało ponad godzinę. O 5 rano się zaczęło, w dzień zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ona wstaje rano, czuje potrzebę pójścia do groty, idzie. I oficjalna wersja mówi, że Matka Boska podniosła oczy, spojrzała w niebo i powiedziała, składając dłonie na wysokości piersi, że jest niepokalanym poczęciem i że to są ostatnie słowa, które wypowiedziała. Tak naprawdę z tego, co Bernadetta mówiła, to rzeczywiście pojawiła się w tej grocie, zapytała ją o imię, a ta się znowu śmieje i powtórzyła jeszcze 3 razy, jak się nazywasz i w końcu ta kobieta mówi do niej w tym żargonie gaskońsko-oksytańskim, jestem niepokalanym poczęciem, tak, ale ona chyba jej powiedziała soy Immaculada Concepción, tak mi się wydaje, tak powinno to brzmieć mniej więcej. Już z hiszpańsko-portugalskim lepiej mi idzie niż z francuskim. Ale po kilku godzinach od objawienia Bernadetta nie powtórzyła dokładnie tej wersji. Ona mówiła concession, czyli umiała to wymówić, była w stanie to wymówić. Ona tylko nie wiedziała, jak to dokładnie powiedzieć. I powtarzała te słowa, aż dotarła do tego swojego księdza i temu księdzu przekazała to concession. Tak jakby ktoś ją tego nauczył. Gdyby to była prawdziwa ekstaza, prawdziwy trans, to by jej się to oczywiście w mózgu wyryło tak naprawdę. Nie zapomniałaby tego. To też jest prawda. I ten oczywiście powiedziała, że ta postać przebrała taką pozę jak na medaliku. Nie, to już są wymysły. No wielokrotnie wiele rzeczy to jest po prostu dorabianych później, prawda? Że tak, tym bardziej ta postać nigdy nie obiecała żadnych uzdrowień w tym Lourdes. Bernadetta w jakimś dziwnym szale jadła trawę, grzebała w ziemi, błotem się wysmarowała, odgrzewała tę wodę i uznano, że to Matka Boska wskazała jej, gdzie ta woda jest. Czy Matka Boska prawdziwa chciałaby, żeby Bernadetta zachowała się w taki sposób, że patrzący na nią stwierdzili, że postradała rozum? No chyba nie. Oczywiście jak są objawienia, musi być cud i cud się też pojawił 7 kwietnia. Jaki to był cud? No jaki to był cud? Ojeju. To był taki cud, że Bernadetta stała ze świeczką, była w transie. Jeden świadek, Clarence, tak opisywał, skupiła wzrok na otworze, w którym znajdowała się plątanina jeżyn i przez chwilę modliła się, trzymając w dłoni świecę. Potem zbladła, uśmiechnęła się i skłoniła na powitanie. Wyglądała na smutno, jakby miała się rozpłakać, ale potem wkrótce znów się uśmiechnęła i skłoniła. Ten dziwny smutek, który rozlał się na jej twarzy, na chwilkę tylko. A uśmiech miała taki, którego nie sposób opisać. Dziwna bladość jej towarzyszyła i dziwny wyraz oczu sprawiły, że była jak nie do poznania. Można powiedzieć, że nie należała już do tego świata.
bladość była niepokojąca. Czy to jest wygląd osoby doświadczającej wizji zesłanej przez Boga? No nie wiem. Ale ten cud się wydarzył. Otóż Bernadetta klęczała, czy stała, modliła się tak jak zwykle, trzymała w prawej ręce świecę. Kiedy odmawiała swoje modlitwy, połączyła prawą rękę z lewą ręką i jakoś tak, że płomień świecy przeszedł między palcami, mimo że wiał silny wiatr, nie zgasł i podobno ten płomień rękę Bernadety osmalał przez 15 minut, a ludzie w tym czasie mieli stać i patrzeć, jak tam jej ręka nie płonie. Wątpię w to, już gdyby ktokolwiek widział, że coś jej się dzieje, podbiegłby i to ugasił. Ale lekarz, który tam był obecny, taki, który się później nawrócił, obserwował to całe zjawisko. Kiedy skończyła się ekstaza, Bernadetta nagle poczuła, że ją to pali. Pali rękę i odrzuciła oczywiście świeczkę. Lekarz ją zbadał natychmiast i stwierdził, że nie ma żadnych poparzeń, a więc jest cud. I to był ten cud. No po prostu cud na cudy. I jest jeszcze jedno objawienie, o którym mało kto to wspomina. 16 lipca. W ogóle zakazano już potem wchodzenia do tej groty, ale Bernadetta przedarła się jakoś przez zabarykadowaną posesję, weszła, klęczała przy brzegu rzeczki i też zobaczyła Matkę Boską, piękniejszą niż kiedykolwiek, twierdzi. To było ostatnie widzenie. Grotę ponownie otwarto w 1858 roku. I to koniec. I potem, mimo tego, że wiele osób uważało, że ona jest jednak chora psychicznie, że wszystko na to wskazuje, a jeśli nie chora, to ma zaburzenia, to po przebadaniu stwierdzili, że nie, że ukazywała jej się Matka Boska. Ale co jest najbardziej interesujące, to, że tam ksiądz Kross, który zbierał dowody na te objawienia, zanotował przynajmniej 30 przypadków osób, które również coś w tej grocie widziały. A już mówiłam poprzednio, że grotę tę wiązano z okultyzmem. Tego nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na ludzi, ale posłuchajcie. Pewien mężczyzna powiedział, że widział tam Matkę Boską. Ale jak go zaczęto wypytywać, to stwierdził, że tak naprawdę widział złowrogą postać męską. Niektórzy widzieli przerażający cień w kuli światła. I to są ludzie, którzy są znani z tego, że są uczciwi, więc nie kłamią. Istnieją też doniesienia o diabolicznych głosach podczas jednego z objawień Bernadetty. Sama Bernadetta powiedziała, że w czasie tego widzenia nie bała się śmierci, ale przerażały ją odgłosy dochodzące z tyłu groty. I te głosy były gardłowe i gniewne, które mówiły do niej: ratuj się, uciekaj stąd. One tak krzyczały. I w czasie jednej z wizji ta postać, która się pojawiała, zjawa, podniosła oczy i zmarszczyła brwi, słysząc te głosy. I one wtedy uspokoiły się, przestały się wydzierać. W czasie trwania objawień 10 kwietnia kilka kobiet z Lourdes twierdziło, że widziały Najświętszą Marię Pannę, kiedy modliły się w grocie. I one były pierwszymi z wielu. Te akurat wspięły się na tył groty, wzdłuż małego szybu, weszły do jaskini. I jedna z nich, Marie Claire, twierdziła, że widziała coś, co przypominało kobietę niosącą dziecko i że była to postać ubrana na biało. Dwie inne twierdziły, że one też coś widziały, ale te z kolei mówiły, że to bardziej przypominało 10-letnią albo 4-letnią dziewczynkę. Jako że jedynym źródłem światła tych kobiet były świeczki, no to wydaje się, że może widziały stalaktyt na przykład i tak jak go oświetliły, to wydawało im się, że jest to jakaś postać. Tak też może być, prawda? Cień można zobaczyć. Tak, i one były jeszcze podekscytowane, gdzie wchodzą do tej groty, nie wiadomo co tam będzie. Jest jeszcze jedna, 14 kwietnia jedna kobieta też twierdziła, że widziała młodą dziewczynę z dzieckiem na rękach, a obok niej stojącego mężczyznę z długą brodą. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do zamieszania, bo najpierw była Bernadetta i już ustalono, jej się ukazuje Matka Boska, czyli wszyscy inni cicho, ale nie, tu się pojawiają jakieś dziwne osoby i mówią takie bezsensowne rzeczy, że trudno się do nich ustosunkować. Jeszcze jak te
wizje można by zakwalifikować jako histeryczne, ale były też inne, bardziej złowrogie. Zgłaszało się więcej wizjonerów. Na przykład Marie Bernard twierdzi, że widziała 3 osoby w grocie. Starca z białą brodą, młodą kobietę i dziecko. Mężczyzna trzymał pęk kluczy w jednej ręce, a drugą kręcił wąsami. Ta wizja się powtórzyła na dodatek. To pewnie tak złowrogo kręcił wąsem. Ale tym razem, za drugim razem, jak ona zobaczyła tę trójeczkę, to te postaci oddawały się nieprzyzwoitym gestom. To zboczuchy. Zboczuchy. No, liczba wizjonerów i to rosła, i to zarówno kobiet i mężczyzn. Wiesz, I co tam jeszcze? Powiem ci szczerze, wejdę ci w słowo, Sylwia, ale powiem jako przykład z mojego życia. Ja przez jakiś tam okres czasu pracowałem w prokuraturze po skończeniu prawa jako przerywnik humorystyczny, chcę tylko dodać. I pamiętam, że kiedyś wezwała mnie jedna prokuratorka, bo mieliśmy przesłuchiwać jakiegoś tam takiego zwierza, bo to taki 2-metrowy był, wiesz, zwierz konkretny, nie? Po prostu. No i ta prokuratorka to była taka filigranowa dziewczynka no nie? No i musisz sobie wyobrazić, że my siedzimy w prokuraturze, ona taka dziewczynka filigranowa, no a przyprowadzają takiego, wiesz, zwierza, który ma ręce skute w kajdany, nogi skute w kajdany i go przywieźli, tego zwierza, nie? A ona siedzi naprzeciwko niego i mówi: widzę, że jest pan niepoprawnym kłamczuszkiem. No i... A jemu się to spodobało. No, także tak samo jak ty mówisz, że ona była kłamczuszkiem też, ta Bernadetta. No taka kłamczuszka. Ona, Bernadetta, to nawet nie kazała się swojej siostrze uczyć czytać w pewnym momencie, albo potrafiła wrzucić but do ogródka z truskawkami, żeby namówić koleżankę na kradzież truskawek. Taka to była nasza Bernadetka. Wszyscy, albo mówię ci, wszyscy albo jarają jakieś skręty w Medjugorje, albo po prostu kradną coś, truskawki. Te truskawki. A ci tutaj i co ciekawe, w tej grocie wiele dzieci miało wizję, bo wiele dzieci twierdziło, że widziało tam dziewczynkę 10-11-letnią, a jedna z dziewcząt nawet twierdzi, że widziała tam Pana Jezusa, który zamierzał odmawiać różaniec. Widocznie ona to nie była nieświadoma faktu, że chyba jednak nie. Ani Pan Jezus, ani Pan Bóg różańca nie będą mówić. Ona mówi, że widziała Pana, naszego Pana, więc albo Pana Boga, albo Pana Jezusa. Ale ktokolwiek to był, zamierzał odmawiać różaniec. Czyli inne dzieci. Wahał się. I właśnie te dzieci, co jest zastanawiające, te dzieci zachowywały się dziwnie, bo na przykład one trzymały różaniec nowy i niepoświęcony zawsze i innych różańców nie chciały i trzymały go tak luźno z krucyfiksem na wysokości oczu. I paciorki tam kołysały się hipnotycznie przed ich twarzami. Te dzieci potem biegały w różnych kierunkach, zgięte w połowie i robiły dziwne miny i wydawały dźwięki, takie jak młode szczeniaki. Czy w ogóle szczeniak jest młody. To mi przypomina objawienia demoniczne tam z niedaleka. Była taka seria objawień. Jeden dorosły, który obserwował te dzieci, pobiegł za nimi do młyna. Młyn się zawsze powtarza. I ten jeden dzieciak wszedł do sypialni, do domu swojego i zaczął się wspinać po zasłonach przy łóżku. Łóżko stało przy okno zasłony i on po tych zasłonach z okropnym grymasem się wspinał, zgrzytał zębami, a oczy rzucały dzikie spojrzenia. Inny mówi, że widział, jak jeden dzieciak ryczał, a jego twarz była straszna, że nie mógł na nią patrzeć. Te objawienia demoniczne miały miejsce w Saint-Médard i może kiedyś o nich opowiemy, bo to są ciekawe. I co dziwne, te wizje zaczęły się pojawiać, jakieś rozprzestrzeniać, już nie tylko w Lourdes, ale też w innych wioskach, na przykład w Ossen, to jest ciekawe, było tam tylko chłopaków, 2 braci, 10-letni i 8-letni bracia. Lacaze i Laurent. Oni przez jakiś czas, że tak powiem, byli po prostu ścigani, albo ta zjawa ich opętała. Biegali za nią po ulicach, wpadali do domów, jakby byli na polowaniu, ich krzyki przypominały wycie, ruchy były niezdarne i niezgrabne.
ludzie byli zszokowani takim dziwnym zachowaniem. Jeszcze jest jeden inny dzieciak, który wykonał coś takiego, nie wiem, raport znajduje się u burmistrza i ten świadek tego wydarzenia stwierdza, że pewnego dnia Jean-Pierre, chłopiec w wieku 13 lat, był w domu. Stojąc około 6 stóp od okna na poddaszu z widokiem na dziedziniec. Okno miało 2 stopy wysokości, 18 cali szerokości i ponad 3 stopy nad podłogą się znajdowało. Nagle ten chłopiec spojrzał na dziedziniec, ujrzał tam zjawę i buch przez to okno wyskoczył po prostu. Wylądował na ziemi i nic mu się nie stało. Obserwujący go świadek stwierdził do żony, kiedy wrócił do domu, popatrzył na żonę i mówi, jest coś dziwnego w tej całej sprawie. Ten upadek z okna wydał się najbardziej dziwny. Było wysoko, a dzieciakowi nic się nie stało i ksiądz Cross, który badał zdarzenia w Lourdes, uznał to po prostu za niewytłumaczalne po ludzku, żeby ktoś mógł taki skok wykonać. Ten wizjoner, tak jak i inni, miał jakąś dziwną awersję do poświęconych różańców, do poświęconych przedmiotów w ogóle. Proboszcz z tej miejscowości w końcu zwrócił się do biskupa po radę, bo nie wiedział, co się dzieje i biskup Laurens stwierdził, ale jak to? Biskup w ogóle wygrał zawody. On powiedział tak, uważam, że chłopcy, ten Lacasse i Pom, ci wizjonerzy, cierpią na chorobę nerwową i należy takich traktować. Na ile mogę osądzić, w ich doświadczeniach nie ma nic nadprzyrodzonego. Istoty niebiańskie nie czynią takich wydarzeń, nie organizują. Nie są tak lekkomyślne ani poufałe. Jeśli te dzieci mówią lub robią nieprzyzwoite rzeczy, to należy je zrugać i surowo potraktować. I koniec. Koniec dyskusji. Co jeszcze mogę powiedzieć? Inny mieszkaniec z Omek, z pobliskiej wioski, też donosił, że był w grocie, a w tej grocie byli też ci dzicy chłopcy z Osen, których biskup kazał surowo potraktować. I oni z wieloma osobami stali przy tej grocie, kiedy ukazał im się diabeł. I nagle można było usłyszeć odgłosy dochodzące z tej niszy, gdzie się pojawiała Akero. Ten odgłos był jakiś taki dziwny, raczej jak jakiegoś takiego dziecka pieszczącego się. Głos ten mówił, w dolinie i teraz Bat-sur-Ger, a szczególnie w Osen jest wielu dobrych ludzi, a w Lourdes jest tylko hołota. I ten świadek mówi, stanąłem przed wszystkimi i powiedziałem, no nie, kimkolwiek kto tam jest, to jest bardziej diabelskie niż sam diabeł. Najświętsza Maria Panna nikim nie gardzi, a tym bardziej tymi, którzy potrzebują nawrócenia. Co to w ogóle za stwierdzenie? I co ciekawe, kiedy ojciec Cross w 1878 przeprowadzał wywiady z tymi chłopakami z Osen, kiedy oni już byli dorośli, to oni już wiele z tych doświadczeń nie pamiętali. I co dziwne, byli normalnymi ludźmi, jak on stwierdził, doskonałymi chrześcijanami. Jeden z nich powiedział, że pamięta, że chodził do groty z innymi dzieci, że widział tam coś w rodzaju cienia, ale nie pamięta, czy to miało kształt ludzki, czy nie, czy to był mężczyzna, czy kobieta. Drugi z wizjonerów, tych tak zwanych wizjonerów, to podał więcej szczegółów i mówił, że chodził do tej groty, bo przyciągały go opowieści o tym, co tam się działo. I podczas tych wizyt miał 2 razy wizję. Za pierwszym razem zobaczył olśniewające światło w tej niszy, gdzie się Akero pojawiało, a w środku dość gęsty cień. Światło nie było ani czerwone, ani biało i miało tak około 3 stóp wysokości. Nie był w stanie odróżnić twarzy. Całe to zjawisko trwało około kwadransa. On też, ci wizjonerzy twierdzą, że inne dzieci robiły takie same miny i krzyczały, a jedna dziewczynka nawet mówi, że jak obserwowała te dzieci, to się po prostu bała i nigdy do groty sama nie chodziła, chyba że w dzień, bo w nocy to w ogóle by tam nigdy nie poszła, nawet gdyby ją zabrały. I kiedy ona coś tam widziała, ta wizjonerka, no ta dziewczyna widziała coś w tej grocie, więc ona się bała, a kiedy ją pytali, co widziałaś, to ona mówi, że dla świętego spokoju mówi, że widziała Maryję Pannę, ale tak naprawdę to ona mówi, że widziała mężczyznę, tylko
tylko żeby się pozbyć tych natrętów, to twierdziła, że widziała na Świętszą Marię Pannę. Widziała mężczyznę, twarz była ciągle taka sama. Czasami miał brodę, czasami nie. I kiedyś raz zobaczyła tę postać ubraną na biało, ale nie była w stanie zauważyć, czy miał ręce, czy miał stopy. Stopy, nie ma stóp, to diabeł. I tak to się tam działo. To wyglądało na jakąś zbiorową histerię. Ludzie przychodzili, a być może oni jedli te same zioła co Bernadetta i potem coś się z tymi ludźmi działo. Być może pili brudną wodę i potem też się z nimi nie wiadomo co wydarzało. Ważne jest tylko, żeby podkreślić, że wszystkie wizje tych ludzi zostały odrzucone. Nawet ta gosposia burmistrza, która ma całkiem fajną wizję. Blondynka o niebieskich oczach, kazała się modlić, pokazała się. Bernadetta potwierdziła, że to jest Matka Boska. Ta też została odrzucona. Wszystkie zostały odrzucone, wszystkie. Została tylko jedna mała Bernadetta i stwierdzono, że jej się ukazała Matka Boska. Przekazała tajemnicę, przekazała modlitwę, dokonała cud, wygrzebała, pokazała, gdzie znajduje się źródełko cudownej wody i mamy objawienia w Lourdes. Potem Bernadettę biedną zamknięto w tym zakonie. No i tyle. Ona tam się też niezbyt dobrze zachowywała. Zresztą miała powody do takiego zachowania, bo była tam bullyingowana po prostu, albo jakiś mobbing jej przełożona na niej stosowała, jak już mówiliśmy wcześniej. Kiedy ona zmarła, Bernadetta, ta przełożona ją przeżyła, się pojawia, i jak pojawiały się głosy, że trzeba, chyba Bernadetta będzie kanonizowana, to przełożona się darła, że po moim trupie, poczekajcie, aż ja umrę. Więc ona lekkiego życia ta Bernadetta nie miała w tym swoim zakonie. Tak w ogóle, ale to mówiliśmy w poprzednim odcinku. No i to są wszystko te cudowne. Może jakieś zdjęcia pokażemy. No właśnie mówię, jeszcze wrzućmy naszą grotę może, żebyśmy wiedzieli, gdzie to wszystko się działo. Ja tutaj wrzucę grotę, żeby było jasne, tak to niby ładnie, elegancko teraz wygląda, czyli te śmieci musieli wynieść, gdzie tu to wszystko było. Tak, i to jest ta nisza, gdzie się ta postać ukazywała. I pamiętajmy, że ludzie jak przychodzili, to każdy trzymał świeczkę ze sobą. Tam było ciemno, to była zima. I ta świeca się paliła. Różne rzeczy można zobaczyć, jak jest ciemno, jak masz świeczkę, jak masz cienie. Różne rzeczy można zobaczyć, prawda? I jeszcze jak jest sugestia, że tak, na pewno tam coś będzie. No. I ta Bernadetta potem za każdym razem przychodziła, oprócz tego, że całowała ziemię, to jeszcze jadła te trawy dziwne, nie wiem, czy zioła, nie wiadomo co to było. Coś jadła. Znaczy bardzo ciekawą rzeczą jest to, że te objawienia Bernadetty chyba w 1862 zostały przez biskupa zatwierdzone. W 62, tak, od razu, 4 lata, to dokładnie 3,5 roku po. A i najciekawsze jest to, że pomimo wielkiej krytyki w sumie wzięto i je zatwierdzono, chociaż było dużo przeciwnych rzeczy, no nie? I dogmatycznie no w mojej ocenie to ja to zawsze podaję, no jest podaż, jest popyt. Na przykład tak samo jak weźmy naszego biskupa Stanisława. Bolesław Śmiały wjechał na koniu, zarąbał go tam na ołtarzu i zrobili z niego świętego i tak dalej, no nie? A bądźmy realistami, gdyby w tej chwili... On się buntował przeciw królowi. No to przeciw królowi, ale była inna sytuacja, on był przecież szpiegiem niemieckim kompletnie, nie? Także... Ale że ten Śmiały, on był tak porywczy, on po prostu nie panował nad swoim charakterem, bo gdyby go usiekł poza kościołem, może by to tak nie miało takiego dźwięku, a on wpadł prosto do kościoła, rąbnął go... Widzisz, prawda ogólnie jest taka, że historia kocha zwycięzców, nie? Bo wszyscy pamiętamy, jeżeli powiemy Jan III Sobieski, no to powiemy kurde, Wiedeń i w ogóle ekstra elegancka sprawa. A przecież to jest jeden z większych zdrajców Polski, bo wcześniej był potop przecież szwedzki i pod Toruniem i Bydgoszczą 2 armie skapitulowały i przeszły na stronę Szwedów. Jedną armią dowodził Jan III Sobieski. Także o tym to już zapomnieli wszyscy ogólnie, no nie? Bo bardziej pokazujmy Wiedeń, no nie? Natomiast i bitwę pod Parkanami. Ale to tak samo jest w historii Kościoła, no w historii Kościoła, no historia lubi zwycięzców ogólnie i ja to zawsze... A pokażmy chociaż tę Bernadettę. Ona, ta biedulka, ona była bardzo ładna dziewczynka. Zaraz ją tu gdzieś wygrzebię. Schorowana, cholerę przeszła i nie padła. Proszę bardzo,
ładna Bernadetka. Zmarła jak miała 35 lat, czyli młodziutka No. była. Tam rodziców braliśmy, pokazywaliśmy wtedy poprzednim razem te zdjęcia. No, dziewczynka nie brzydka, sympatyczna, ale niektórzy nawet zrzucali na karb tego jej dzieciństwa te kwestie, że ona mogła mieć te wizje przez choroby, przez astmę, przez różne inne rzeczy. Dlatego też może ona po prostu jako dzieciak sobie wiele rzeczy nazmyślała. Dla mnie zadziwiającą rzeczą, powiem Ci, Sylwia, jest to, że na przykład wydaje mi się, że jeżeli coś takiego w życiu człowieka się weźmie i pokaże, to jest to na tyle istotne ogólnie, że człowiek naprawdę pamięta jak najwięcej szczegółów z tego. Tak mi się wydaje przynajmniej. A tymczasem jak weźmiemy te kwestie z Medjugorje albo weźmiemy na przykład objawienia Smitha u Mormonów, tak, to się okazuje, że kurde jakoś tak w zasadzie nie wiadomo, czy to było tak, czy to było tak, on se to zmienia, raz mówi tak, potem mówi tak. No właśnie, ale chciałam powiedzieć, to w ogóle nie ma w związku z żadnymi objawieniami, ale może ja się podzielę takim nie wewnętrznym przeczuciem, doświadczeniem ufologicznym. Tu w tym pokoju u mojego syna i ja to pamiętam, to było chyba z 15 lat temu. I ja to pamiętam, jakby to było wczoraj. Miałam stary telefon, byłam wtedy, poszłam spać tutaj do jego łóżka, takie malutkie łóżko z Ikei, nisko ziemi. Miałam stary telefon, jak ten telefon się rozładowywał, to pikał, tak ping, i pojawiało się światło. Położyłam go sobie na ziemi, przy głowie, bo rano miałam wstać, i leżę, zasłoniłam żaluzję, tutaj w Portugalii taki zwyczaj, te żaluzje są takie ściągane, metalowe, więc ciemnota, po prostu ciemno, głucho, co to będzie, no i było. I się nagle leżę i nagle zobaczyłam takie małe światełko i myślę sobie, kurczaki, telefon mi się rozładowuje, i co, nie chce mi się wstać go załadować, ale myślę sobie, a jak jest alarm, to i tak alarm się włączy. I potem to samo światło, wziąłem telefon, położyłam go pod poduszkę, tak ręką wyciągnęłam. I za jakiś czas znowu się pojawiło światło, tak, ale już blisko mnie, blisko twarzy. Nie wiem, jak ja to odczuwałam, ale się robiła jasność wewnętrznie. I też myślę sobie, no rozładowuje się ten telefon i tak leżę, myślę, dlaczego nie piszczy, powinien piszczeć. I potem to samo światło zobaczyłam w nogach. Ale oczywiście zobaczyłam takie światło w oddali. I wtedy pamiętam, że sobie musiałam zasnąć i pewnie jak spałam, to ten telefon przesunęłam w nogi. I myślę, jak już jestem leniwym, się sobie, niech tam sobie leży. I potem jednak mówię, no nie, wstanę i ten telefon ogarnę. I pamiętam tylko, że podniosłam się z łóżka i nic więcej nie pamiętam. Następną rzecz, którą w ogóle pamiętam, to jest myję zęby w łazience. I myję zęby to jest następna rzecz, którą pamiętam. Myję zęby w łazience i nagle do mnie dochodzi, telefon mi się rozładowuje. Pobiegam jeszcze ze szczoteczką po ten telefon, szukam go w nogach, nie ma go w nogach. I zdziwiona, sięgam ręką pod poduszkę i jest pod poduszką i na dodatek 100% naładowany. To było takie głupie wydarzenie, ale ja to pamiętam dokładnie z detalami. Gdyby mi ktoś kazał, nie tak jak teraz na szybciocha, ale dokładnie opisać, jak to było, to opisałabym pewnie minutę po minucie, jak to się tam wydarzało. A co dopiero, mówiąc o osobie, która ma wizję nadprzyrodzoną. Ona musiałaby być wgrawerowana w jej umysł, tak, że nawet nieprzytomna byłaby w stanie powtórzyć, co się dzieje. Jeszcze wrzucę na zakończenie naszą Bernadetkę w zakonie, żebyście wiedzieli, jak wyglądała jako zakonnica, młoda dziewczynka. Także tutaj mamy akurat zdjęcia. To jest, wiesz co, jeszcze tylko powiem, że wydaje mi się, że te osoby, co coś takiego mają, taką presję, to one naprawdę mają ciężki los. Czy tak jak weźmiemy Łucję, która poszła do zakonu, czy Bernadetę, bo na nich się wiele rzeczy skupia. Ja ci powiem tak, ja znałem osobiście ostatniego żyjącego, można powiedzieć, cesarza i nie cesarza, bo znałem osobiście Otto Habsburga. Ostatnim oficjalnie cesarzem Austro-Węgier był Karol, prawda? Ale jego syn urodził się w 1912 roku, więc jeszcze Austro-Węgry istniały, no i w zasadzie nie został koronowany, ale był. I na przykład, wiesz, ciężko się żyje takiemu człowiekowi, którego na przykład ojca zrobią świętym, bo cesarza Karola zrobili błogosławiony, prawda? I jest proces beatyfikacyjny jego matki Zyty, prawda? Więc dosyć ciężko się żyje takiemu człowiekowi, kiedy ma się tutaj, że twoi rodzice zostali wyniesieni na ołtarze, na przykład jakoś tam, załóżmy, i wszyscy patrzą tobie na ręce, nie?
No ale tym bardziej patrzą jednej córce Otto Habsburga, która dopiero była numerantka i balangowiczka. To też jest odpowiedni temat, ale ja na przykład... Ale to są ich potomkowie, natomiast te wszystkie dziewczynki, o których my mówimy, począwszy od Łucja to w ogóle jest osobą, i tak samo pewnie ta Bernadetta, one zostały straumatyzowane. Łucja poszła jako 14-latkę, wyrwali ją, dziewczynę wiejską, z domu, osadzili tutaj niedaleko nas w szkole. No ona nie kończyła egzaminów żadnych, nie dopuszczono ją, podobno dlatego, że występowała pod pseudonimem artystycznym. Po prostu kazali jej, zmienili jej imię i nazwisko, zabronili się przyznawać, kim ona jest. Nie mogła nigdy nawet słowem wspomnieć o tym, ani jak się nazywa, ani skąd jest i w ogóle po co jest. Jest tylko Maria Doresz spod Lizbony i to koniec. Nawet nie wychodziła na spacery z innymi dziewczynami i nie mogła im nawet powiedzieć, dlaczego nie wychodzi. Po prostu nie wychodzi. 4 lata przesiedziała w areszcie domowym. A kiedy w końcu poszła do nowicjatów, niedaleko też, na granicy, to tam, jak się okazuje, ona podobno sobie wybrała funkcję tych sióstr służących, co było absolutnie nieprawdą, bo Łucja miała talent, ona haftowała i haftowała pięknie. Jak ją w końcu wysłano do tego, dobrowolnie tam poszła do zakonu, to jest nieprawda, bo została zmuszona. Wybrano dla niej ten zakon, to ona się buntowała wewnętrznie, że teraz ona będzie tą siostrą, która służy innym siostrom, taką opatką i nie będzie mogła haftować. To w niej po prostu rosło w niej do tego stopnia, że ona nawet miała wizję. Pan Jezus jej powiedział, że Matka Boska też haftowała, a ona lubiła haftować, ale to haftowanie potem odrzuciła ku wyższemu dobru. I ta Łucja w tych swoich wszystkich zakonach, co ona robi? Osoba, która widziała Matkę Boską, ona wyrzucała śmieci. Na przykład. Bernadetta pracowała jako w infirmerii, zajmowała się chorymi, chociaż pewnie nie lubiła. One wcale nie były dobrze traktowane, nie były wywyższane. One były instrumentem do osiągnięcia jakichś innych celów. Ale wręcz chyba się nad nimi pastwiono. Nie wiem, czy z zawiści, czy po prostu one same nie wierzyły w te żadne objawienia, te opiekunki. Normalnie jak trafia osoba, która twierdzi, że widziała Matkę Boską, objawienie jest zatwierdzone, to taką osobę chyba powinno się traktować z jakimś szczególnym uprzywilejowaniem, a nie kazać jej wyrzucać śmieci, zabronić haftować, czy tam obojętnie co ona by tam mówiła. Pomimo tego wszystkiego jeszcze ciało Bernadety się nie rozłożyło, ale do tego tematu jeszcze dojdziemy następnym razem. Tak, o tym ciele będzie już ostatni odcinek. Także to ona i nie tylko ona, bo troszeczkę o tym poopowiadamy. Także się nie porozkładali. Nie rozłożyła się. Także dzięki ogromne, Sylwia, za poświęcony czas. Czekamy na No, wasze dzisiaj komentarze. powiedziałam swoją historię z telefonem. To w domu powiedzieli, nie mów, bo powiedzą, że oszalałeś. No, także, no ale czasami właśnie to jest też ważne, że jak się pewne rzeczy wydarzą w życiu, to człowiek pamięta wszystko, więc mi się nie chce wierzyć w niektórych, co twierdzą. Tym bardziej, że tutaj Portugalia jest uznawana za jakieś takie centrum ufologiczne. Tak. Jakoś lubią kosmici tu przychodzić. A no widzisz, i do Rosji też. Także... Ciekawe, czy u nas są. Dobra, czekamy na wasze komentarze, serdecznie pozdrawiamy i do następnego razu. Dzięki ogromne, Sylwia.